to jest miejsce, jak tu lampi. Dzisiaj chcę Was zaprosić na zwiedzanie Muzeum Przyszłości w Dubaju oraz na wystawę sztuki cyfrowej także w Dubaju. Ogarniamy bilety, no i śmigamy na podbój Dubaju. Tutaj taką kartę się doładowuje, tak jak w Bangkoku, po prostu przykładasz i lecisz dalej. $59 mam. Miejsce, do którego idziemy, znajduje się w galerii. Zobaczcie tutaj, jakie robi to mega wrażenie w ogóle te żyrandole. Mamy dubajskie akwarium, rekiny, płaszczki, rozmach mają. Oczywiście bardzo dużo ludzi. Tutaj mamy taką fajną fontannę, a raczej mini wodospad. Takie klimaty. Tutaj można sobie misiaczki kupić, różne maskotki. Jechało żarcie. Syczuański kurczak na ostro, Kuba jakieś makarony i bify, a Michał zupę. Liza oczywiście jeszcze gdzieś coś poluje. Taka miejscówka, fajna. Tutaj mamy taką wystawę sztuki cyfrowej. Różne rzeczy ciekawe można zobaczyć, także zapraszam Was do środka. Pierwsze, co nas przywitało, to takie fale. Oczywiście tego nie widać tutaj na wideo, tak jak to wyglądało na żywo. Widzę, że tu mi się kolory pozmieniały, także na żywo robi to dużo lepszy efekt. Tutaj z kolei mamy takie miejsce, gdzie wszędzie są kwiaty, a do tego są jeszcze takie tutaj doznania zapachowe, bo ładnie tutaj pachnie, co już też pewnie słyszeliście od Lizy, chociaż jest mega głośno, bo muzykę tutaj puszczają dość głośno. Wspaniałe zdjęcie, naprawdę. No to już lepsze. Ej, super. Dasz? Hart? Nagrasz mi filmik? Jak już wspominałem wcześniej, ta woda wygląda całkiem inaczej na żywo, bardziej realistycznie. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze kolejne atrakcje. Był Feniks, nie ma Feniksa. Tutaj w kolejnym miejscu już trochę lepiej to wygląda, a dodatkowo macie takie uczucie, że kręci Wam się w głowie, także tutaj błędnik wariuje. Ogółem to wszystko wygląda bardzo realistycznie, a tak naprawdę jest tylko i wyłącznie wyświetlane cyfrowo. Dodatkowo są tutaj jeszcze różne wystawy sztuki, oczywiście też cyfrowej, bo to wszystko jest wyświetlane, tak jak tutaj widać. Są też jakieś gry i zabawy, gdzie można popróbować narysować różne rzeczy, ale to też pewnie zaraz do tego przejdziemy. To mi się tutaj ta burza mega podoba. Tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy wystawę różnych narysowanych zwierząt, ale ogólnie, tak jak tutaj widzicie, można na kartce narysować swoje zwierzątko, wrzucić je tutaj i zeskanować. Liza narysowała wielbłąda zebrę. Zaraz zobaczymy, co to się tu pojawi. Namalowałem coś takiego. Zaraz zobaczymy, czy to sczyta. Coś tu czyta. Oto mój projekt HSH. Te narysowane przez nas zwierzęta później sobie przechodzą po różnych ekranach i tutaj mierzą się z różnymi przeciwnościami. Tutaj kolejne miejsce, gdzie udało się uchwycić ten cały efekt znikania. Mi to się bardzo podoba, więc tak jak Wam mówię, na żywo daje to całkiem inny efekt. Kamery tego nie oddają. Oczywiście tutaj w galerii mamy lodowisko, jeszcze trochę spojrzenie na Chinatown.
No i później wychodzimy na zewnątrz i pomykamy pozwiedzać trochę tutaj miasto. Tutaj też z góry jak wygląda ta fontanna czy wodospad w tej galerii. Także można widzieć, jakie to jest duże. Mia Khalifa tutaj, o. Oto jej budynek. Powiem wam ciekawostkę o tym budynku, jeżeli chcecie usłyszeć, a pewnie chcecie. Ten budynek miał się nazywać inaczej, ale ze względu na to, że w momencie, kiedy nie go budowali, to skończyło im się finansowanie, to szejk o imieniu, o nazwisku Khalifa stwierdził, że się dorzuca i w zamian za to, że się dorzucił, to umieszczono jego nazwisko w nazwie tego budynku. Z tej strony taka panorama. Mają rozmach. Wszystko takie srebrne, błyszczące, nie wiem, na mnie to aż takiego wrażenia nie robi. Zależy co dla kogo. Ale to faktycznie wysokie. Banot powinien tutaj przyjść i wejść na ten budynek. Co? Tam się chyba tutaj... Tutaj ładne ujęcie mamy. Trochę zieleni. Się przyda tutaj Liza kmini jak tu przejść, bo ogólnie tu powinny być fontanny, ale to zamknęli. No i teraz kminimy. To idziemy na te burgery. Tutaj mamy te znane dubajskie fontanny, zobaczcie. Po prawej mamy operę. Idziemy do metra i jedziemy do Dubai Marina. Podobno jakieś hamburgery Liza mówi, że tam będzie jeść. A do tego spotykamy się ze znajomym. Na światła trzeba trochę poczekać. Tutaj wait. Tak to wygląda. Fajny brabusik, zobaczcie. Zielona żaba. I buczą tu, nie wiem czemu tak buczą. Cały czas ktoś coś buczy. To też, że często nie buczą z chamstwa, tylko żeby komunikować, że zjeżdżają. A few moments later. Prawie jak w Tajlandii, slalom między autami. Poczekamy sobie. Dotarliśmy na jedzenie, tutaj takie hamburgery robią. Zalane serem. Ja tego oczywiście chyba nie zjem całego, ale zjem z Lizą na pół. Tutaj dzisiaj będzie grane, zobaczcie. Liza, prawdziwy influencer, zaraz przyniosą jej burgera. Kuba już tu ma, ale na razie zrobił mu sesję. Zobaczcie, jak to się przykleja do tego sera. Przyszedł nasz burger, powoli by się tutaj nawet rozwalił, zobaczcie. Ja go tak uchylę. 3 kotlety, także grubo. Doszliśmy do mariny, tutaj za bardzo nie kręciłem, bo już w sumie jest ciemno, więc ciężko coś złapać. A tutaj witamy Was w kolejnym dniu. Udajemy się do Muzeum Przyszłości. Chodzący gimbal. No my nagrywamy tu storkę. Jesteśmy już tutaj, jak widać, każą nam machać tutaj do takiej ściany. Niby, że się przeniesiemy do 2071 roku. How are you? All good? Feeling great? Are you sure you're feeling great or you're feeling bored? Yeah! You're now standing Hamid Barashid Spaceport in the year 2071. My name is Aya and I am your space shuttle launching supervisor.
Soon you will be traveling to the space. As you can see, we are preparing your spacecraft now. Boarding will begin in just a few moments to be ready. Okay, pioneers, the screen will be behind me. We are scanning all the passengers here to make sure every one of you is fit to travel to space. It looks like all of you are ready to join us. Ready to join? Yes. I think so. You can build the energy. Are you ready to join us? Yes. Thank you. Soon you'll be boarding the Falcon space capsule. It has a capacity of 14 passengers. If any one of you is claustrophobic with a loud sound, closed places, crowded places, please make yourself known to myself or any other crew member. Any one of you is claustrophobic? No? Perfect. Soon your journey to our orbital space station home is I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and empowers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Thank you, Aya. I'll fly to all this is Teraz wsadzili nas do kapsuły i wyślą nas w kosmos. بكم جميعا اليوم على مثل رحلتنا الفضائية إلى محطة الفضاء المدارية أمل. إنه يوم رائع وأمامنا رحلة ممتعة. استعدوا للانطلاق بعد لحظات قليلة. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's Spaceflight to OSS Hope. It's a beautiful day, so we're expecting a spectacular journey. Please prepare for launch in just a few moments. Jak widać, teraz wystartowaliśmy tutaj i lecimy. Dość fajnie to wygląda i nawet realistycznie, więc ciekawe przeżycie. Zobaczcie, tutaj już odrywamy się od ziemi. Teraz będzie widać tutaj z góry, jak wygląda Dubaj i cała nasza okolica. Tutaj nawet dotarliśmy już do kosmosu, także zrobiło się pięknie i niebiesko. سيداتي وسادتي، إذا نظرت من الفضاء خارجا إلى الجانب الأيمن من الكبسولة ستلمحون محطة الفضاء المدارية أمل. أليست جميلة؟ لقد تسلمت محطة Przygotowałem dla Was tłumaczenie tych tekstów, które są tutaj wypowiadane, bo sam wcześniej nawet nie wszystko zrozumiałem, ponieważ było to po arabsku. Przy okazji tutaj składania vloga też dowiaduję się, o czym tak naprawdę była tam ta rozmowa, bo to też człowiek nie wszystko do końca jest w stanie wysłuchać. Isn't it beautiful? I can never get over this view. هذا الصحراء رائع ومحطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية صنعها الإنسان ومن أعظم إنجازات البشرية. This magnificent edifice is Orbital Space Station Home. It is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements. للمحطة وظائف متعددة، أهمها أنها مركز القيادة لمشروع نظام الطاقة الشمسية سول. Most important is as the command center for the SOL project. SOL is the code name for a global effort to power the Earth using solar energy collected from space. here, please. Let's have everybody gather to the stable right here in the center. You're here in the heart and center of Orbital Space Station Home. The big screen that you see on your left-hand side is where we have the Earth's overview, which is a state-of-the-art
monitoring station, where we use it to keep track of the climate changes and global warming problems happening around the world. In the center right here is a mechanical version of our solar system. It's sitting on an astrolabe, a navigational device that was used in the global Islamic age of science that helped us to navigate and explore the movements around all the planets. Logujemy się tutaj, cyk, zobaczcie to. Znają mnie. Masz miejsce w kosmosie, stary. Nawet w kosmosie mają Solanę. Czyli za 3 Solany można sobie nadgarstek wymienić, tak? No. Jeszcze Rippla można wziąć. Co to jest? Szur. English, jest. No. Tu musisz stanąć. We have 6 different missions. Once you have selected your preferred mission, Zaraz się tam zeskanuje. Food security. Masz internet? Niebieski, to nie, taki też nie. Dobra, niech będzie ten niebieski. Apply. Luna, widziałeś? Tam Luna była. Make sure to use the last 2 points as we can adjust Tam the jesteś. camera screen with the last 2 podiums. Takie coś. Dajemy English. Scan. Też jesteś Luna Robo. To jest dopiero gierka. O, ten jest dobry. Krzywiony jakiś. Make sure to select your preferred mission by using the arrows navigating yourself in the way. Once you have your selected mission, as we have 6 missions, then make sure to press apply. When you press apply, you can see yourself on the screen. Biodesigner. I tu wskoczyłem już. To już wiesz, Pobawiliśmy się tymi interaktywnymi zabawkami i doświadczeniami. Teraz wchodzimy z powrotem tutaj do kapsuły. No i będziemy lecieć na Ziemię z tej stacji kosmicznej. Później będziemy zwiedzać jeszcze resztę tutaj całego Muzeum Przyszłości, ale najpierw musimy zlecieć na Ziemię. Teraz idziemy piętro niżej do jakiegoś Instytutu Zdrowia. Tu jeszcze możemy zobaczyć, że tu wiszą jakieś rzeczy, ale to tam za chwilę będziemy pewnie. Tu mamy Dubaj przyszłości. Będą latać. znaczy tam w tym muzeum jest ciekawe. My viewers, welcome back to Earth. What you're looking at is a digital representation of the column in Amazon rainforest, captured exactly how it looked like in the year 2020. But sadly, we've lost this order due to climate change and deforestation, and here we're trying to use this digital model to recreate what used to look like this and resuscitate the damaged habitats. So in order to do that, we need to build a forest that has big leafy trees, which will act as protective habitats for the small plants and animals. Secondly, we lost the forest due to natural disaster, so it is important for us to build a fire-resistant forest, where these plants and animals are well protected even in the event of forest fires. In the center is the ceiba tree. It is a super carbon capturing tree which absorbs huge amounts of carbon dioxide, and number 2 stores at least 70% of the carbon under the soil, thereby making our planet cooler and safer. So in order to achieve all of this, we're using biosynthetic technology, experimenting with thousands and thousands of species. So if you follow me over here into our DNA library, you also get the opportunity to explore
thousands and thousands of species. If you have any questions, please feel free to make your eye with Natasha. If not, Tutaj się dowiadujemy, że można sobie zobaczyć tysiące różnych gatunków zwierząt i że w taki sposób można tutaj przechowywać ich DNA i w razie czego można je odtworzyć. No ładnie to tutaj wygląda. Można dostać oczopląsu. Oczywiście Tutaj mamy to nie są żadne pomieszczane prawdziwe próbki próbki tych genetyczne. wszystkich zwierząt. Próbki Różne genetyczne, zwierzęta. tak Tutaj pan mamy powiedział. jakąś sarnę, jakiegoś ślimaka. Liza lubi ślimaka, jak widać. No i taki fajny efekt Można to tutaj odtwarzać ma. te zwierzęta. Liza, co to jest? Amazing. Amazing Impressed. Ślimok. Tutaj skanujemy takie coś i ma się coś pojawić. Coś na tym ekranie. Jeszcze nie wiemy do końca, co tu się pojawi. This will be turning white, then you can scan your wristband. Okay, thank you. So for the pioneers who are joining us now, welcome inside the lab, whereby there's an ecosystem simulator. We are doing an experiment on modified species, also exposing them in a work environment. So pioneers, what you need to do? Żeby ludzie nie rozwalali, bo powiedział, że Jak widać, mamy różne futurystyczne rzeczy. Tutaj jakiś dron, samochód. Zaraz tam będziemy oglądać. Zanim jednak trafimy tam, gdzie te samoloty, różne rzeczy, to tutaj trafiliśmy do takiej strefy energetycznej. Hello everyone, welcome to connection therapy. In this therapy session, we'll be connecting with one another through humming, like This is all you need to do with the small speaker in front of you. To connect, please say out loud you by using a scent that will be coming from the same speaker. So let's begin by leaning it closer to your speaker. On the count of 3, let's begin humming. 1, 2, 3. nie mów głośno. Jeszcze tu taka miejscówka. Dobra, wjeżdżamy na piętro z takimi tutaj fajnymi rzeczami. Zaraz to tu pooglądamy. Tam była jakaś strefa relaksu. Co ty robisz? Tu znowu mieszają perfumy. Czuć to na całym budynku. Tu wam AI miesza perfumy. Ale ja idę pooglądać tutaj różne rzeczy. Niby Audi, nowoczesne. Tylko model.
I'm here to interact and share insights with you. I was designed by engineered arts to engage in conversations like these. Wbijamy do windy. Windą jedziemy na samą górę. Tam znajdziemy się na tarasie widokowym. Ten taras znajduje się w takim w sumie ciekawym miejscu, bo jak mamy ten cały budynek, on jest w kształcie takiego jajka. Ja się trochę śmieję, że to takie jajko. No ale on jest taki okrągły i my tam po środku się znajdziemy. No i oczywiście będziemy mogli sobie zrobić zdjęcia i różne pamiątki. Dla mnie efekt jest fajny. W ogóle ten budynek to bardzo ciekawie wygląda z daleka. Chętnie bym go nagrał dronem, ale tu niestety dronem latać nie można. Platforma widokowa, jo. Ale lampi, Jeruna, jakie to jest miejsce. Jak tu lampi. Jeru, nie wylatuje ludzisków. Z lotu ptaka pewnie by to dużo lepiej wyglądało. Porobiliśmy sobie tutaj fotki, pochodziliśmy na chwilę, bo naprawdę było tutaj mega ciepło, słońce tak mocno grzało, praktycznie nie szło tutaj wytrzymać, żeby siedzieć jakoś dłużej, plus robiło się tłoczno, jak widać ludzie po prostu przychodzą tu tylko głównie po jedno zdjęcie. Masz w kolejce do zdjęcia. Jo, tam se są jedna foto, o tutaj. Jeruna. No ja też chcę zdjęcie i chcę zrobić. Foteczki porobione, teraz już zjeżdżamy sobie windą na dół. Tutaj przy wejściu jest taki robot, który mnie zaciekawił, więc pójdziemy sprawdzić, co to jest. Ale to chyba jest jakaś pomoc, informacja. To by było tyle, jeśli chodzi o tego vloga. My idziemy jeszcze tutaj coś zjeść. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć! Wszyscy zadowoleni. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie.